Witam kochani Was serdecznie w kolejnym filmie. Ja dzisiaj do Was przychodzę z takim luźnym filmem. Pomyślałam, że przejrzę swoje palety i że nagram to, bo może ktoś z Was lubi oglądać takie treści i chętnie to u mnie po prostu sobie obejrzy. Tym bardziej, że tam widzicie, leżą ciuchy do mierzymy, ale nie przyszła mi jedna paczka i czekam na nią, więc taką zamiankę zrobię. Nagram Wam przegląd moich palet cieni, a pod koniec tygodnia w czwartek zobaczycie mierzymy. I mam nadzieję, że to będzie fajne mierzymy, bo takie inne te ciuchy zamówiłam. Chyba takich nigdy nawet nie mierzyłam, ale z tego co przejrzałam, naprawdę fajne ciuchy przyszły. No i jeszcze nie wszystkie oczywiście. Serdecznie Was zapraszam w czwartek na mierzymy, ale dzisiaj już teraz zapraszam Was na przegląd tych paletek cieni i mam nadzieję, że po prostu miło spędzicie ze mną ten czas. Zapraszam. No to dobra, kochani, najpierw weźmiemy się za te palety duże, takie no większe gabarytowo. I teraz tak, ja już teraz tak oczu nie maluję, jak malowałam kiedyś, no bo mam alergię na roztocza i niestety one są praktycznie cały rok w słabej kondycji. I nie ukrywam, że cienie akurat trochę jeszcze pogłębiają ich stan, ale ponieważ kocham się malować i też kocham Wam pokazywać pewne smaczki, no to i kocham też te moje palety. To jest Mezauda, w ogóle świetnej jakości cienie ma. Ja bardzo tę paletkę lubię i lubię ją za wszechstronność, ale prawda jest taka, że ja prawie jej nie używam. No taka jest prawda właśnie. I nie wiem, co z nią zrobić, bo ja generalnie paletki sprzedaję, dezynfekuję i sprzedaję. Mam taki płyn, nie wzięłam go teraz do dezynfekcji, bo jak zdecyduję, że sprzedaję, to po prostu sobie tutaj już poza Wami te dezynfekcje przeprowadzę. Słuchajcie, no i co? Tutaj mamy fantastyczne cienie, one są naprawdę świetnej jakości, nie można się tu do niczego doczepić absolutnie. No i też fajna jest kolorystyka, bardzo lubię tę kolorystykę. Mam tu ten cień jest przepiękny. Ten zresztą też jest taki fioleto-róż. Ten beż jedynie nie do końca kolorystycznie pasuje do mojej skóry. Ale już na przykład ten brązik, ten czerń, wszystko jest super. Błyski nie oszałamiają, ale to są mocno zmielone błyski i one na dojrzałej powiece wyglądają petarda, więc generalnie ta paletka jest super. Co z nią zrobię? Nie mam zielonego pojęcia. Muszę się zastanowić. W każdym razie no ja ją bardzo, bardzo lubię. Więc zobaczymy. To jest paletka stworzona przeze mnie. Ja sobie kiedyś taką magnetyczną NAM kupiłam i po prostu sobie stworzyłam paletkę z cieni Little. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że te cienie są świetne. Z tym, że ta kolorystyka nie do końca dobrze leży na mnie. To znaczy tak, ten musztardowy cień, ja go kupiłam celowo, bo nie mogłam nigdy palety znaleźć z takim musztardowym cieniem. On jest, na mnie wygląda brudno dosyć, no tak niekorzystnie, ale tak, te cienie, te błyski to są niesamowite. Ten cień tak samo. Rzadko używam ten. Ten jest bardzo gruby i wręcz nabiera się tak grudkowato na palec. Ciężko go przenieść i wszystko jest nim upaćkane. Ten fiolecik jest śliczny. Pozostałe te zielenie naprawdę można wykonać niesamowity makijaż, więc przez ten jeden, to ten fiolet też jest mega. Więc przez ten jeden cień to nie jest tak, że nie sięgam, bo widzicie, ja sięgam po te cienie, ale może nie tyle, co bym chciała, natomiast myślę, że zostawię, no bo lubię generalnie te cienie, no. To jest też paletka stworzona przeze mnie, Boże, jaka już ona jest brudna, D-Dots. I to jest paletka, którą ja bardzo, bardzo lubię, ale
powiem Wam, że nie sięgam ostatnio po nią, no bo ona jest bardzo kolorowa i ja sięgam po D-Dots, mam też takie paletki z D-Dots zrobione, to Wam później pokażę przy takich mniejszych paletkach. Sięgam po nią, ale no ale nie robię ostatnio już takich kolorowych, robię raczej takie normalne, dzienne w miarę te makijaże, więc no nie wiem co z nią zrobić. Pomyślę nad tym, ale ogólnie jeżeli mam Wam powiedzieć o tych cieniach błyszczących, ten jest też niesamowity, wszystkie są, one się zmieniają, naprawdę petarda. W ogóle taki czerwony makijaż może bym zrobiła, bo ja też je tak sobie poukładałam kolorystycznie. Nie, zostawiam, niech będzie. To jest moja ukochana paleta, nie ma szans, żebym ja Glaminatrix Cosmetics Sugar and Spice kiedykolwiek wyrzuciła, dlatego że te cienie to są najlepsze cienie, z jakich ja kiedykolwiek korzystałam. To są cienie, to są wymazywacze. Jeżeli popełnicie błąd, to tymi cieniami jak gumką zetrzecie każdy błąd po prostu. Niesamowita formuła, niesamowity pigment, niesamowicie się blendujące cienie i błyski petarda. Kocham tę paletę. To jest po prostu paleta, która zawsze ze mną będzie. Teraz Cosmic Brushes, kiedyś, teraz Cosmic Beauty, ona jest bardzo brudna. Ona jest dlatego brudna, że tak mocno, że ja jej tak bardzo używam. A że to jest opakowanie papierowe, no to właśnie tak wygląda. Biały, jak widzicie, już mam denko. To wykonałam do artystycznego makijażu i tyle zużyłam, ale zobaczcie, jakie to są w ogóle pigmenty, jaki ten jest fiolet i tu każdy kolor jest taki. Niesamowita paleta. Tu też widać wgłębienia, w tym najmniej, jakoś nie wiem czemu w sumie tego różu nie używam. Też jest taki dosyć ładny, no ale nic się z nim nie dzieje, jest taki po prostu ładny. Natomiast te się zmieniają i dlatego ja je bardzo lubię. Ale ta paleta jest przeze mnie ukochana, nie będę jej myć, bo to nie ma sensu. Ona za 3 sekundy jest taka sama. Ja ją raz tak wyczyściłam, słuchajcie, po jednym użyciu już wyglądała tak, jak nigdy nie była czyszczona, więc nie ma sensu. Metamorphic, tutaj wypadło mi lusterko, i klej został. No bardzo lubię te cienie, najpiękniejszy cień fioletowy, jaki w ogóle istnieje. Ostatnio Smoky też tą paletą robiłam, no lubię tę paletę. Zostaje. Tę paletę, to jest Lime Crime Venus XL2, bardzo ją lubię. Bardzo ją lubię. Te błyski 3, 4 tak naprawdę są niesamowite. To są niesamowicie piękne zielenie, dosyć pastelowe. Tą paletą wykonacie przecudowny, przepiękny makijaż. No nie. To musi zostać. To jest Danessa Myricks i też widać, że no, używana dosyć sporo, ale tu mamy już denko, tu też mamy denko, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ostatnimi czasy ja w ogóle po nią nie sięgam. Głównie dlatego myślę, że ta tonacja chłodu, takich brudności przestała mi trochę pasować. Ja ostatnio się lubię bardzo w ciepłych kolorach i tu nie można powiedzieć, bo są ciepłe, ten jest bardzo ciepły, ten jest bardzo ciepły. To jest bardzo ciepły kolor, ale no po prostu jakoś nie sięgam. Z drugiej strony to jest paleta, jeżeli mam ochotę na kontur, to wiem, że tą paletą właśnie kontur twarzy zrobię i po nią głównie wtedy sięgam, więc zostaje. Druga Danessa zostaje, dlatego że jak myślę o różowym makijażu, to zawsze sięgnę po to. Jak myślę o eleganckim makijażu, to też zawsze sięgnę po to. Takim, wiecie, zbudowanym, więc Daneska zostanie. Nie wiem, co z tym zrobić. Myślę, żeby jednak się pozbyć tej palety, chociaż ona jest przepiękna. Ma cudowną tą niebieskość, ten pomarańcz, ten róż jest przepiękny po prostu. Ta zieleń jest też taka cudowna. Widzicie, w ogóle ten zielony w połączeniu z tym różem wygląda nieziemsko i niesamowicie. To jest taki trochę niebieski, drobinowy, bardzo intensywny kolor. No i właśnie
to jest to, że nie wiem, co z nią zrobić, bo jak zaczynam ją swatchować, to mega mi się podoba. Ten beżyk jest idealny do mojej skóry też. Tu są takie cienie przejściowe do każdego. Ten zielony jest przecudowny, jak widzicie. No jak zaczynam ją swatchować, to zaczynam mieć wtedy problemy i dlatego ona ciągle jest w mojej kolekcji, bo ja się już trochę palet, słuchajcie, też pozbyłam. Miałam więcej palet Dominique Cosmetics, a trochę się pozbyłam, ale nie potrafię się z nią pożegnać, bo jednak jest tu coś niesamowitego w niej. Można zrobić naprawdę piękny makijaż, więc ciągle jest. Tak samo tej nie wyobrażam sobie się pozbyć, ponieważ ona jest niby stonowana, ale właśnie ona w połączeniu z tamtą, w ogóle ten róż jaśniutki i to jest coś niesamowitego. Ten cień zrobi Wam całe oko, ten róż tak samo. To jest niesamowity pigment, niesamowita struktura cienia, zobaczcie. I to się blenduje jak marzenie. Jedno zamaczanie pędzelka i macie makijaż, więc to jest prawie paleta nie do zużycia, ale ogólnie tu jestem bliska denka, więc jednak jakoś tam, używając cały czas cieni, mamy szansę zdenkować paletę. Widać, że była używana, więc zostaje, no bo może i się coraz mniej maluje, ale nie potrafię powiedzieć papa tym paletom. To jest paleta Melt Muerte. Kocham tę paletę, nie pozbędę jej się nigdy. Co by ktoś nie powiedział, ta paleta mnie inspiruje. Ja za każdym razem, jak na nią patrzę, to mam milion pomysłów. Zielony z czerwienią, zielony z niebieskim. Sam zielony, bo to też jest zielony, to też jest taki ciemny zielony, to jest kolor, który pasuje i do tego niebieskiego, i do tego zielonego. Tu można po prostu zrobić totalnie, 3 są tylko błyski, ale idealne w punkt. Ten jest bardzo jasny, ten pasuje idealnie do tych zieleni, jest odpowiedniej jasności. Ten zrobicie grunge'owy makijaż niebieski. No po prostu coś niesamowitego. Kocham tę paletę, jak na nią patrzę, to mam milion pomysłów, Kat Chrisów i innych, więc jak najbardziej zostaje. To by było na tyle, jeżeli chodzi o duże palety. Teraz przejdziemy do mniejszych. To jest w ogóle paleta, słuchajcie, z Kiko. Ja ją kupiłam razem z bronzerem Kiko i oczywiście bronzer też używam i bardzo ten bronzer lubię. Obecnie leży sobie w szufladce, bo do zużywania wzięłam co innego. Może dzisiaj palety, a następnym razem na przykład pokażę Wam róże moje i bronzery. Jakbyście chcieli oczywiście, dać mi znać. Ale może lubicie takie oglądać właśnie rzeczy. Ja lubię jednak takie jasne opakowania, jak są czyste. Chociaż rąk nie mam czystych i ciągle ubadźgam to na nowo. No ale dobra, powiedzmy. To jest paletka, która jak do mnie przyszła, to w ogóle jej nie polubiłam, dlatego że stwierdziłam, włoska koncepcja, bardzo lekkich cieni. Wiecie co? Dzienny makijaż tą paletą robi mi się jak marzenie. Ten kolor jest przepiękny. Sami zobaczcie, one nie są silnie jakoś napigmentowane, ale naprawdę robi się nimi wspaniały dzienny makijaż. Ja bardzo lubię tę paletkę, pokochałam ją, więc zostaje oczywiście. Zastanawiałam się nad tymi, bo mam 2 paletki Terry by Terry i ja ogólnie te paletki mało kto rozumie, ale muszę Wam powiedzieć, że to są paletki, które idealnie się nadają do makijaży artystycznych. Formuła tych cieni powoduje, że wykonacie każdy makijaż artystyczny, dosłownie każdy. Tu jest bardziej kolorowa, tu jest bardziej taka stonowana, mieszając je wyjdzie Wam taka tonacja, jaka chcecie. Są cienie w takiej formule trochę błyszczącej, to jest taki satynowy mat jakby i przez to bardzo łatwo jest budować przejścia tymi cieniami. No i oprócz tego macie dostęp do różnych tonacji cieni. No naprawdę makijaże tymi paletkami to jest łatwizna, dlatego one tak są w mojej kolekcji, ale one nie są używane inaczej niż tylko i wyłącznie do makijaży artystycznych. No i tutaj mówiłam, że Dots. Nie wszystkie
te paletki to są D-Dots, bo na przykład tak, to jest zrobiona przeze mnie D-Dots, taka jak widzicie chłodna, kocham, w ogóle ten błysk to jest marzenie, ten zresztą też. Uwielbiam formułę D-Dots, to jest D-Dots różowa, to jest ich nowość z 2025 i kupiłam już stworzoną taką paletkę i jest cudowna, po prostu cudowna. Tu mamy neutralną i to są dosłownie wszystkie cienie neutralne plus ten błysk to jest jakaś petarda. Uwielbiam robić makijaż tymi cieniami. Po prostu to, co wychodzi na oku jest perfekcyjne. Dalej to są jeszcze Little Cosmetics właśnie. To sobie zrobiłam taką paletkę z bardzo kolorowych cieni, żeby było kontrapunktem do tamtej paletki, którą Wam pokazałam. Także wszystkie zostają, bo wszystkie kocham. No i tak naprawdę najmniejsze paletki. Najmniejsze paletki, no to tak, mam, ja sobie później to powycieram już, mam paletkę Chanel i to jest Le Ombre 202 Tissé Camellia. Ona wygląda tak, to są takie cienie satynowe. To jaki makijaż wychodzi cieniami Chanel, to jest po prostu kosmos. Kocham używać tych paletek. I tu jest taka bardziej matowa, też w różnej kolorystyce i jak widać jest przeze mnie używane. Tu mamy Guerlain, to jest Ombre G i to jest 555 Metal Butterfly. A Wam nie powiedziałam jaka to jest. To jest, słuchajcie, 304 Mystère et Intensité. Ta z czarnym kolorem, bardziej matowa. Teraz Guerlain. Tu jest przepiękna historia kolorystyczna. To są też takie wypieki, słuchajcie. One w punkt idealnie dają kolor i naprawdę z nimi nie trzeba się namęczyć. Wychodzi dzienny, cudowny makijaż. Tu z kolei, już Wam mówię, to jest 777 Golden Stars. I to kupiłam ją, dlatego że tam mamy pomarańcz matowy, tu mamy błyszczący i można to wszystko ze sobą mieszać. Tu jest taki przepiękny też kolor ciemny i one we dwie we współpracy dają cudowne makijaże. Dalej mam YSL i powiem Wam szczerze, nie jestem ogólnie za tym, żeby wprowadzać sobie jakieś plany pan, ale to dlatego, że ja na bieżąco zużywam kosmetyki i nie kupuję, jak nie mam potrzeby. No ale jak widzicie, paletek trochę mam i jak nie sprzedaję, to mogłabym przynajmniej zużyć. I to jest chyba jedyna taka paletka, która ma takie aż zużycie, takie wgłębienia w ogóle. I tak sobie myślę, że postaram się jej używać jak najczęściej się da w tym roku. I zobaczę, czy na koniec roku ją zużyję, czy jestem w stanie tą paletkę zużyć, czy jednak nie. Tak sobie myślę, że po prostu ją nieoficjalnie wezmę do takiego projektu pan. Kocham tę paletkę Toma Forda, wszystkie paletki Toma Forda kocham, ale te uwielbiam bardzo, dlatego że tu są błyski, które są niesamowite. To są takie toperowate błyski, jak widzicie, po prostu różny błysk Wam dają. Ten bardziej zmielony, ten bardziej drobinowy, ale to są takie bardziej topery już na jakiś makijaż. Natomiast to jest moje idealne dopełnienie, najczęściej w ogóle po to sięgam. Kocham jakość cieni Shiseido. Żadnych małych paletek się nie pozbędę, bo powiem Wam szczerze, że najczęściej po nie sięgam, z nich korzystam. Te duże to są dlatego, że nie umiem się z nimi rozstać, ale te wszystkie małe to są dlatego, że ja po nie naprawdę sięgam i uwielbiam się nimi malować. I tu jak widać też eksplorowane przeze mnie cienie, tu już jest wgłębienie, tu jest wgłębienie, tu jest wgłębienie, tu jest wgłębienie, tu też już delikatne jest. Tu jest wgłębienie, także naprawdę to są eksplorowane przeze mnie paletki, kocham je, ta tonacja w ogóle jest petarda, to jakie makijaże wychodzą bezproblemowo, to jest po prostu sztos. Uwielbiam też bardzo nieznana marka Gade, a naprawdę jakość cieni, malusieńkie jak widzicie wypraski, ale jakość tych cieni to jest oszałamiająca. Ten cień jest tak
bardzo błyszczący. W ogóle nie patrzcie na moje paznokcie, bo ja idę zaraz je robić. Ten cień jest tak bardzo skrzący, że to jest po prostu szok, a ten mega perła, ale śliczna, rozjaśniająca, najlepsza czerń chyba, jaką w ogóle mam. Przepiękna szarość, naprawdę te cienie są mega, więc uwielbiam tę paletkę. Kocham też, mało już są dostępne, ciężko jest kupić Jason W paletki, ale powiem Wam szczerze, że te paletki są tak niepozorne, a wykonacie najpiękniejsze makijaże, jakie chcecie tymi paletkami. To jest przede wszystkim tak, te cienie błyszczące wyglądają totalnie niepozornie, nałożone na powiekę robią efekt no nieziemski moim zdaniem. Ja uwielbiam je uzupełniać. Ten jasny, zielony, też wewnętrzny kącik, no jest niesamowity i on nie daje wcale efektu kredowego. Przepięknie się rozblendowuje. Wszystkie te cienie, tonacja chłodna, tonacja cieplejsza, można je ze sobą mieszać, niesamowicie wyglądają. Tu jak widać dawałam Duraline, bo robiłam z tego kreskę. Uwielbiam te paletki. Powiem szczerze, że w pierwszej połowie 2025 używałam praktycznie tylko ich. Także wypraski są dosyć duże, no i cienie w ogóle się nie podnoszą w wypraskach, dlatego ciężko jest bardzo je zdękować. No i tu mamy troszeczkę tych tomów Fordów. Trochę tego mam. Tutaj mam, już Wam mówię, 31 Sous Sable. Cudowna paletka. To jest coś nieziemskiego. Tu wykonacie dzienny, przepiękny dzienny makijaż. Uwielbiam, po prostu ona do mnie wręcz krzyczy. Tu już Wam mówię, to jest 04 Honeymoon, jedna też z bardziej znanych, to jest dosyć ciemna i to są cienie, które możecie nakładać na mokro bądź na sucho. Ta akurat formuła w tej paletce. Tamta nie, ale ta tak. Czyli z jednej strony możecie to sobie nałożyć tak jak ja teraz, a z drugiej możecie popryskać to czymś, mgiełką jakąś i dopiero nakładać. I będą działały jak cienie mokre. Cudo po prostu. Tu mamy 36 Tiger Eye, też nieziemska paletka po prostu. Ta pomarańcz, no to wszystko jest super i to też są takie cienie, które możecie na mokro użyć, ale patrzcie jaki to jest pigment. Widzicie jak to zostaje na paluchach? Niesamowite. I to jest Desert Fox, też kolejna jedna z bardziej znanych też i taka bardziej lubiana kolorystyka, dosyć ciepła, nieziemsko wygląda w połączeniu z tym nieziemskim złotem na oku, naprawdę jakość Toma Forda, kolorystyka, dla mnie jest to po prostu coś niesamowitego, ja uwielbiam. No i tyle, słuchajcie. Tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Ja przy okazji sobie zrobię porządek. Nic nie wyrzucam, jak widzicie. Ja już wcześniej robiłam sobie takie okrojenie. Sprzedałam dosyć dużo palet. Miałam przecież tą dużą paletę Danessy. Lightwork 7 bodajże, czy to 6 była. Z takimi, że możecie ją rozparcelować i brać tylko na przykład jedną część ze sobą gdzieś tam. To były same błyski. Teraz wyszła chyba właśnie 7. No i tam już są maty w tej 7. Ja natomiast przemyślałam, że ja nie mam kiedy używać tych cieni, dlatego że tak jak mówię, no, moje oczy, moje powieki, ja czuję ogromną suchość. Mam dzisiaj swoją drogą te YSL na oczach, bo tak jak mówię, tak jak zobaczyłam wgłębienia, to sobie pomyślałam, że może taki mini plan to pen zrobię, no i że po prostu sobie spróbuję ją zużyć. Ja na bieżąco zużywam, ale jak chcecie, no to pokażę Wam, jakie mam róże, bronzery. Bronzerów nie mam za dużo, mam sporo różów. Mam też cienie kremowe, jakieś eyelinery, więc jakbyście chcieli, to oczywiście możemy sobie to też przejrzeć. Możemy sobie to też razem przejrzeć, co tam piszczy. Mało mam podkładów, bo ja podkłady już zużywam na bieżąco. Zużyłam
teraz 2 podkłady i naprawdę mało co mi zostało. Teraz używam codziennie, słuchajcie, Diora. No i zostało mi już tylko tyle, więc myślę, że spokojnie do końca tego miesiąca, jeżeli nie wcześniej, zostanie Dior zużyty. Więc kolejny podkład się zużyje. Tu zostało mi dosłownie, jak widzicie, tylko tyle, no ale jego używam z jakimś jasnym, więc jego już doużywam. Tak sobie myślę, że właśnie z Lancome, jak już Diora skończę, Time Idol Ultra Wear, Keren Glow przepiękny jest, no trochę może, tak mi się wydaje właśnie, że za jasny. Czekajcie, bo tutaj trzeba wstrząsnąć, bo się, wiecie, rozdzielił. Także to zużyję z tym. No i tak naprawdę to nie zostanie mi już prawie nic. Trzeba będzie pomyśleć nad podkładem i kupić, ale to dopiero jak tego Tint Idola zużyję, to wtedy pomyślę nad czymś. Także jeżeli interesujecie się kosmetykami, lubicie patrzeć na kosmetyki, to dajcie mi znać, zrobię kolejny odcinek. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i do następnego. Buziaczki, pa pa!